Cześć! W tym odcinku opowiem trochę o schowku w Windows. Schowek to jedna z najważniejszych funkcji systemów operacyjnych Windows, która pozwala użytkownikom na tymczasowe przechowywanie i przenoszenie tekstów, obrazów oraz innych danych między aplikacjami. W Windows 10 oraz Windows 11 funkcja ta znacząco została ulepszona, oferując więcej możliwości i lepszą integrację z codziennym użytkowaniem komputera. W tym przewodniku omówię historię schowka, jego funkcje oraz jak z niego korzystać w najnowszych wersjach systemu. Schowek to tymczasowa pamięć, w której przechowywane są dane skopiowane lub wycięte przez użytkownika. Pozwala on na przenoszenie fragmentów tekstów, obrazów, plików oraz innych elementów między różnymi aplikacjami i dokumentami. W najprostszej formie działa na zasadzie kopiuj wklej, ale Windows 10 i 11 oferuje znacznie więcej zaawansowanych funkcji. Po co korzystać ze schowka? Szybkie przenoszenie danych umożliwia łatwe i szybkie kopiowanie oraz wklejanie danych bez konieczności ich ponownego tworzenia. Przechowywanie wielu elementów. Dzięki historii schowka w Windows 10 i 11 możliwe jest przechowywanie więcej niż jednego elementu naraz, co znacznie zwiększa wydajność pracy. Synchronizacja między urządzeniami. Schowek może synchronizować dane między różnymi urządzeniami z zainstalowanym systemem Windows 10 lub 11, co ułatwia pracę na wielu urządzeniach jednocześnie. Jak uruchomić schowek Windows 10 i 11? Pokażę to na przykładzie Windowsa 11, bo taki mam zainstalowany, natomiast w przypadku Windowsa 10 wygląda to prawie identycznie. Klikamy prawym przyciskiem myszy na Start, Ustawienia, zakładka System, a następnie na samym dole przechodzimy do schowek i włączamy historię schowka. Aby synchronizować zawartość schowka między różnymi urządzeniami, trzeba włączyć Synchronizuj na Twoich urządzeniach. Musisz być wtedy zalogowany na wszystkie urządzenia za pomocą tego samego konta Microsoft. Jak teraz korzystać z takiego schowka? Skopiowanie elementu do schowka, czyli klasycznie można skopiować dany plik lub wykorzystując skrót klawiszowy Ctrl+C można wyciąć ten element za pomocą Ctrl+X lub prawego przycisku myszki i ikonki nożyczek. A teraz jak go wkleić z tego schowka? Ustaw kursor w miejscu, gdzie chcesz wkleić skopiowany lub wycięty element, a następnie naciśnij Ctrl+V. Element standardowo się skopiuje. Ale jak korzystać z historii tego schowka? Zamiast Ctrl+V naciśnij na klawiaturze znaczek Windowsa plus V. Wtedy pojawią się tutaj wszystkie elementy, które zostały skopiowane do schowka. Przykładowo utworzę dokument tekstowy, skopiuję jego tekst i teraz w schowku Windowsa mam skopiowany tekst z notatnika, który przed chwilą utworzyłem. Jeżeli utworzę dodatkowy wyraz i również go skopiuję, po naciśnięciu Windows V będę miał do wyboru już dwie pozycje. Schowkiem można także zarządzać. Można na przykład usunąć dany wcześniej skopiowany tekst, ale można także przypiąć dany element schowka i zapobiec jego automatycznemu usunięciu. Wystarczy kliknąć ikonkę spinacza. Dzięki temu zawsze elementy przypięte będą na górze schowka. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Nie zapomnij o łapce w górę oraz o zasubskrybowaniu mojego kanału. Motywuje mnie to do nagrywania kolejnych filmów.